Zapraszam na film instruktażowy. Pokażę, jak zrobić zestaw kreatywny dla dziewczynki. Powolutku, dokładnie i krok po kroku wytłumaczę, jak zrobić pudełeczko, pojemnik oraz serduszko. Jeżeli pomysł Wam się podoba, w naszym sklepie możecie kupić zestaw produktów do przygotowania właśnie takiego kompletu. A jeżeli pokochacie tą technikę oraz podoba Wam się klimat, pokażę, jak zrobić takie słoiczki. Na pędzelki, na kredki i na wszelkie inne skarby. Link do zestawu startowego znajdziecie w opisie filmu. W gotowy zestaw kreatywny wchodzą 3 farby. Większa biała oraz fioletowa i szara. Lakier, klej, 2 pędzelki gąbkowe, cienki oraz gruby, no i wykałaczki. Koronka, pędzelek, sznurek oraz koraliki i papier ścierny. Wszystkie dalej pokazane elementy drewniane oraz klejkowe także wchodzą w zestaw startowy. Zaczniemy od ozdabiania pojemnika oraz pudełka kwadratowego. Na tym etapie przydadzą się już podkładki oraz 2 serduszka. To jest papier ryżowy, bardzo łatwy do przyklejania. Tymi obrazkami ozdobimy pracę. Zaczniemy od pojemnika i pudełka. Teraz będziemy potrzebowali odrobinę białej farby akrylowej, którą należy mocno rozwodnić. I taką miksturą, która nie pokrywa nam drewna, dokładnie zamalowujemy całe nasze pudełko oraz pojemnik. Rozwodnioną farbą pokrywamy także te elementy, które ostatecznie mają zostać białe, czyli podkładki, małe serduszka oraz duże serce. Po wyschnięciu wszystkie pomalowane elementy robią się bardzo nieprzyjemne i szorstkie. Teraz przyda nam się papier ścierny. Delikatnie, ale dokładnie szlifujemy wszystko to, co zostało pomalowane na biało. Wnętrze pojemnika oraz pudełka warto białą farbą przemalować jeszcze raz. Te powierzchnie pozostaną już białe, a dzięki dwukrotnemu kryciu będą wyglądały ładniej. To są 3 farby dobrane tak, aby zmieszane w dowolnej proporcji zawsze dawały piękny kolor. Jeżeli fioletowego dodacie malutko, wyjdzie Wam kolor pastelowy, a jeżeli dodacie fioletu więcej, będzie wyglądał właśnie tak. Pojemnik maluję tylko z boków i od spodu, środek pozostaje biały. Mokry odstawiam, niech sobie schnie, a teraz zajmę się pudełkiem. Zaplanowałam, że pudełko będzie pastelowe, dlatego do białego dodałam tylko odrobinę szarego. Jeżeli szarego dacie więcej, kolor będzie mniej pastelowy, odrobinę bardziej intensywny i to też będzie wyglądało super. Do farby, która została mi z malowania wieczka, dodaję kropelkę fioletu i w ten sposób uzyskuję przepiękny pastelowy fioletowy kolor. Malowanie brzegów zazwyczaj nie wychodzi idealnie, pędzelek się ześlizgnie i zostaje taka plama. Zupełnie się tym nie przejmujcie, gdy wyschnie, trzeba to zamalować na biało. Zostało mi trochę farby i jej nie wyrzucam, zawijam w woreczek i będę jej mogła używać nawet jutro. Obrazki z papieru ryżowego należy wyrwać i zrobić to najlepiej jak potraficie. Jeżeli wyjdzie tak, to znaczy, że jest znakomicie. Do przyklejenia obrazków należy użyć kleju, który znajdziecie w zestawie. A obrazki przyklejamy tak. Smarujemy powierzchnię dosyć grubo, przyklejamy obrazek, a następnie wszystko klejem zasmarowujemy od góry. Jeżeli teraz nie wygląda to zbyt pięknie, to się nie przejmujcie, gdy wyschnie, będzie ok. Obrazki mogą być troszkę za duże i zwisać z tabliczek, ale to nie szkodzi. Gdy wszystko wyschnie, możemy ten nadmiarowy papier oszlifować papierem ściernym. Teraz się przyda większy pędzelek gąbkowy, bo będziemy ozdabiać pojemnik. Biała farba akrylowa, moczymy pędzelek, troszkę z boku go odciskamy i możemy robić kropeczki. Jeżeli kropeczka wyjdzie Wam niedokładnie, to możecie ją albo od razu poprawić, albo poczekać aż wyschnie i wtedy jeszcze raz ją przykryć białą farbą. Kropeczki schną szybciutko, więc za chwilę możecie wybrać z zestawu mniejszy pędzelek, bo będziemy robić kropeczki, tym razem fioletowe. Jak wspominałam przed chwilą, jeżeli rozrobię za dużo farby, to chowam ją do woreczka. No i właśnie teraz jest dobry moment, aby ją z woreczka wyjąć i porobić fioletowe kropki. Gdy pojemnik wyschnie, warto go na tym etapie jeden raz przemalować lakierem akrylowym matowym.
Dobrze jest polakierować pracę teraz oraz po skończeniu pudełka. Gdy lakier wyschnie, możemy zdobić dalej. Mniejszym pędzelkiem gąbkowym robię kropeczki. Żeby praca wyglądała ciekawie, kropeczki mają nierównomierny kolor. Żeby uzyskać taki efekt, wystarczy niestarannie wymieszać farbę. Wykałaczką dodam jeszcze kilka maleńkich białych kropeczek, dzięki nim pudełko będzie wyglądało sympatycznie. Tabliczkę przyklejam klejem na gorąco i akurat pistoletu i kleju nie ma w zestawie, cała reszta jest. Bok pojemnika ozdobię serduszko, pomalowane na biało, pokropkowane. Dokleiłam sznurek i wygląda to tak. Gotowy pojemnik zgodnie z tym filmem instruktażowym powinien wyglądać tak. Mam nadzieję, że wszystko Wam wyszło znakomicie i możemy się zabierać do robienia otwieranego pudełka. Zanim namalujemy na nim różne cuda, warto pudełko polakierować przynajmniej jeden raz. Ozdobą wieczka oprócz tabliczki z dziewczynką będą maleńkie serduszka. A do namalowania serduszek potrzebujecie wykałaczkę oraz białą farbę akrylową. Malowanie serduszek nie jest trudne, ale zanim namalujecie pierwszy na pudełku, warto sobie poćwiczyć gdzieś na kartce z boku. Tępym końcem wykałaczki namalowałam koło siebie 2 kropki farby. A teraz wykałaczkę odwracam i ostrą końcówką maluję serduszko. Jeżeli to wydaje Wam się zbyt trudne, to możecie zamiast serduszek namalować kropeczki mniejszym pędzelkiem gąbkowym. Ale warto zaryzykować i namalować serduszka. Jeżeli wyjdą nieładnie, to zawsze możecie pędzelkiem gąbkowym na serduszkach namalować kropki i nie będzie ich widać. Ale to jest plan B i mam nadzieję, że nie będziecie musieli go użyć. Proponuję, żeby wykałaczką na wierzchu domalować jeszcze troszkę fioletowych kropeczek. Wydaje mi się, że kropeczek nigdy nie jest za dużo, ale to jest Wasza praca i Wy decydujecie, ile kropeczek chcecie. Ja kropeczki bardzo lubię, dlatego tym razem z kropeczkami na bogato. Dodam jeszcze w środku szare kropeczki oraz dno pudełka ozdobię kropeczkami w białym kolorze. Białą koronkę macie oczywiście w zestawie i myślę, że będzie wyglądało super, jeżeli nią ozdobicie dół pudełka. Na górę przyklejam okrągłą tabliczkę i myślę, że pudełko wygląda już nieźle. Ale w zestawie zostało Wam jeszcze jedno maleńkie serduszko, którym możecie ozdobić przód pudełka. Na jednym z obrazków jest mały ptaszek, wyrywam go, żeby ozdobić nim to serduszko. Już wygląda sympatycznie, wykałaczką zrobię kropeczki, a następnie klejem na gorąco przykleję je z przodu pudełka. A gotowe pudełeczko wykonane zgodnie z tą instrukcją powinno wyglądać tak. W zestawie kreatywnym znajdziecie także sklejkowe serduszko. Aby wyglądało tak jak na zdjęciu, trzeba je pomalować białą farbą akrylową 2 razy i przykleić 2 obrazki z jednej oraz z drugiej strony. Szara farba akrylowa bez mieszania i cieńszy pędzelek gąbkowy, czyli robimy kropeczki. Gdy do szarej farby byle jak domieszacie białej farby, to wyjdą Wam takie nierówne kropeczki. A na koniec wykałaczką zrobię nasze najmniejsze ulubione. A teraz wystarczy dokleić albo dowiązać z jednej strony koronkę, a z drugiej sznureczek. Gotowe serduszko powinno prezentować się tak. Gdy macie gotowy ten zestaw startowy, jedyną rzeczą, która powinna Wam się skończyć, jest biała farba. Pozostałych farb, kleju czy lakieru powinno pozostać jeszcze sporo. Więc jeżeli złapiecie bakcyla, dokupicie jeszcze 100 ml białej farby, to możecie ozdobić słoiki. A słoiki robimy tak. Świetnym urządzeniem do malowania słoików jest zwykła gąbka do mycia naczyń. Żeby słoik wyglądał perfekcyjnie, należy go pomalować 2 razy, czyli malujemy na biało, suszymy i ponownie malujemy. Na suche słoiki przyklejamy obrazki z dziewczynkami, suszymy i możemy je teraz dalej zdobić. Ja ciągle korzystam z farby, którą rozrobiłam 2 dni temu i schowałam do woreczka. A jeżeli kolor Wam nie odpowiada, to możecie do niej domieszać szarego albo fioletowego.
Lubię kropki we wszystkich rozmiarach, ale te najmniejsze lubię najbardziej, ponieważ dodają naszym pracom delikatności. Wystarczy farbę odrobinę rozwodnić i okrągłym pędzelkiem możecie namalować bez problemu fajną kratkę. Ja robię swoją od ręki, więc jest troszkę nierówna, ale jeżeli macie ochotę, możecie sobie wcześniej zaznaczyć linie, po których przeciągniecie pędzelkiem. Ostatni słoiczek pomalowałam na fioletowo z góry i z dołu i teraz będę na nim malowała delikatny efekt koronki. Nic trudnego, po prostu najpierw duże kółka, a potem mniejsze kropeczki. Gdy zamoczycie wykałaczkę w farbie, pierwsza kropeczka zawsze będzie największa, dwie pozostałe nieco mniejsze. A jeżeli kropeczka ma być bardzo malutka, można ją zrobić ostrą stroną wykałaczki. A na koniec trochę jasnych kropek zrobionych mniejszym pędzelkiem gąbkowym. A gotowe słoiczki prezentują się tak. Jak zwykle listę artykułów, które użyłam w tym filmie, znajdziecie w jego opisie. W naszym sklepie możecie kupić także gotowy zestaw startowy, który zagwarantuje Wam wszystkie potrzebne rzeczy do zrobienia tego kompletu. A jeżeli chcecie zrobić także słoiczki, należy dokupić jeszcze jedną białą farbę 100 ml. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.